Misja, której zadaniem jest zbadanie miliardów gwiazd w naszej galaktyce. Kosmiczne obserwatorium mające stworzyć najdokładniejszą mapę Drogi Mlecznej. Właśnie taki cel ma Gaia, niezwykły przyrząd Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tym programie pokażemy, jak działa i w jaki sposób może zrewolucjonizować naszą wiedzę o galaktyce. Zapraszamy na Astronarium. Jak zmierzyć odległość do gwiazd? Najlepiej byłoby do nich polecieć i rozciągnąć miarę, ale ponieważ to nie wchodzi w grę, trzeba sięgnąć po inne metody. I właśnie tu z pomocą przychodzi Gaia. Jednym z głównych zadań tego kosmicznego obserwatorium są niezwykle dokładne pomiary odległości metodą tzw. paralaksy. Gaia ma w ten sposób zmierzyć odległość do ponad miliarda gwiazd w naszej galaktyce. Dzięki temu powstanie największy trójwymiarowy katalog obiektów w Drodze Mlecznej. Ale to nie wszystko. Gaia widzi bowiem nie tylko gwiazdy. Ten niezwykły przyrząd może obserwować wszystko, co znajdzie się w polu jego widzenia. Od niewielkich planetoid w Układzie Słonecznym, aż po odległe obiekty pozagalaktyczne. A dzięki różnego rodzaju instrumentom na pokładzie może przy tym dostarczać wielu informacji na ich temat. Wszystko to sprawia, że Gaia okazuje się jednym z najbardziej uniwersalnych instrumentów astronomicznych w historii, który już dostarczył przełomowych odkryć. Przekonajmy się zatem, co może nam pokazać to niezwykłe kosmiczne obserwatorium. – 19 grudnia 2013 roku. Z Gujańskiego Centrum Kosmicznego startuje rakieta, która wynosi sondę Gaia w przestrzeń kosmiczną. W ten sposób rozpoczyna się misja mająca zmienić naszą wiedzę o galaktyce, w której żyjemy. Wkrótce po umieszczeniu w kosmosie Gaia rozpoczyna skanowanie całego nieba. W ten sposób w ciągu kilku lat wykona obserwacje na niespotykaną wcześniej skalę, mierząc pozycje i odległości do ponad miliarda gwiazd. Gaia to misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. W pracach przy tym niezwykłym projekcie biorą udział naukowcy z 20 europejskich krajów. Wśród nich jest zespół profesora Łukasza Wyżykowskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówią polscy badacze, ogromna skala pomiarów wykonywanych przez misję Gaia sprawia, że może nam ona dostarczyć przełomowych informacji na temat naszej galaktyki. Misja Gaia powstała na bazie poprzedniej misji ESA, która była bardzo udana, misji Hipparcos. Ta misja Hipparcos zmierzyła odległości do 120 000 gwiazd. Takie małe osiągnięcie w skalach astronomicznych, ale było to rewolucją już wtedy, w latach 80., że wyznaczono bardzo precyzyjnie geometryczne odległości do gwiazd za pomocą metody paralaksy. Więc naukowcy w trakcie misji Hipparcos stwierdzili, musimy zrobić to na większą skalę. W galaktyce naszej mamy miliardy gwiazd, dlatego musimy pomierzyć odległości do tych wszystkich gwiazd. Jak znamy odległość do gwiazdy, to wiemy tak naprawdę, ile ona emituje światła i nie musimy nic wiedzieć o budowie tejże gwiazdy. Więc możemy w ten sposób uczyć się o gwiazdach, jak znamy odległości do gwiazd. Możemy poznać strukturę galaktyki, jak znamy odległości do gwiazd, układ ramion spiralnych, układ gwiazd w naszym najbliższym otoczeniu. Stąd pomysł na jeszcze większą misję, właśnie tak powstał pomysł na misję Gaia. Misja Gaia nie krąży wokół Ziemi, tylko krąży wokół Słońca.
Dzięki temu Gaia obserwuje gwiazdy w skali kilku lat swojej działalności, obserwuje gwiazdy pod różnym kątem. Raz patrzy z jednej strony, raz patrzy z drugiej strony na te gwiazdy i te gwiazdy, które są bliżej, będą na niebie pozornie zmieniały swoje położenie. Też dlatego mamy dwoje oczu, bo patrzymy na ten sam obiekt jednym okiem z jednej strony, drugim okiem z drugiej strony i w ten sposób używamy zjawiska paralaksy. Tak samo działa Gaia, obserwując gwiazdy pod różnymi kątami. Gaia obserwuje całe niebo. W ciągu kilku lat swojej działalności Gaia przeskanowała całe niebo wielokrotnie i dzięki temu mamy spojrzenie na te gwiazdy pod różnymi kątami i dzięki temu jesteśmy w stanie to zjawisko paralaksy zmierzyć. Tutaj mam Gaię w skali dużej. Gaia tak naprawdę ma rozmiar 10 metrów. Zmieściłoby się powiedzmy w ogrodzie. Jest zbudowana w kształcie takiego spotka latającego. Przede wszystkim w tym miejscu od spodu są panele słoneczne, ale jednocześnie ta część spodnia jest skierowana do Słońca, zbiera energię słoneczną, ale również osłania bardzo delikatne instrumenty, które znajdują się w tej części. Gaia, kręcąc się w ten sposób, skanuje całe niebo za pomocą teleskopów. Tutaj na tym modelu widać jedno oko i drugie oko. Te dwoje oczu patrzą na niebo pod różnymi kątami, więc jakby w jednym momencie czasu Gaia patrzy w dwa miejsca na niebie, kręcąc się jednocześnie. Gaia jest w stanie wyznaczyć ruch każdej gwiazdy w 3 wymiarach. Więc będziemy znali nie tylko pozycję gwiazd z Gai, ale też będziemy znali, jak one się poruszają w przestrzeni 3D. Do tej pory znaliśmy to dla małej naprawdę grupki gwiazd. Gaia przeniosła to o kilka rzędów wielkości więcej. Dla miliardów gwiazd znamy bardzo dokładnie ich pozycję i to jest ta rewolucja, którą Gaia zapoczątkowała w astronomii. Czego możemy się dowiedzieć dzięki takim masowym pomiarom pozycji gwiazd w drodze mlecznej? Chodzi przede wszystkim o stworzenie trójwymiarowego obrazu naszego kosmicznego otoczenia. Gaia pozwala jednak na znacznie więcej. Każda z gwiazd w ciągu kilku lat jest obserwowana kilkadziesiąt razy. Dzięki temu można sprawdzić, w jaki sposób ich pozycja zmienia się w czasie. A naukowcy są w stanie odtworzyć historię naszej galaktyki oraz przewidzieć, jak może ona wyglądać w przyszłości. Gaia została wysłana w przestrzeń kosmiczną po to, żeby stworzyć mapę naszej części galaktyki dla 2 miliardów gwiazd. Dla każdej gwiazdy określenie jej bardzo dokładnej pozycji, czyli to są 2 parametry, ponieważ mamy pozycję na niebie, ruchów własnych i paralaksy, co przekłada się na odległość gwiazd. Dla bardzo jasnych obiektów Gaia jest też w stanie określić prędkość radialną, czyli prędkość, z jaką gwiazda oddala się lub przybliża do nas, do obserwatora. W połączeniu tych wszystkich parametrów możemy stworzyć bardzo dokładną mapę kinematyczną naszej części galaktyki i powiedzieć, w jaki sposób obiekty się poruszają, gdzie się znajdują i gdzie będą się znajdować w przyszłości. Jednym z przykładowych zastosowań jest określenie przynależności do większych struktur. Zaczynając od takich najbardziej podstawowych, czyli układów wielokrotnych gwiazd, które mają, oba składniki takich gwiazd mają wspólny ruch własny oczywiście, ponieważ poruszają się w przestrzeni razem, poprzez nieco większe struktury jak gromady gwiazd, gdzie też oczywiście wszystkie gwiazdy podróżują w tę samą stronę w galaktyce, a kończąc na strukturach całkowicie makroskopowych jak galaktyki karłowate, które krążą, są niejako satelitami drogi mlecznej i zostały w przeszłości rozerwane przez nią, a pozostałości w postaci strumieni gwiazd ciągle możemy widzieć właśnie poprzez obserwacje wspólne poruszających się struktur gwiazd, grup gwiazd. Pomiary pozycji gwiazd mogą mieć także inne zastosowania. Jak się okazuje, znając odległość dzielącą nas od poszczególnych obiektów, możemy dowiedzieć się wiele na temat ich właściwości. Kiedy patrzymy na niebo, to pozorne wrażenie jest takie, że wszystko znajduje się w tej samej odległości i nie jest to aż tak dalekie od tego, co jesteśmy w stanie w normalnych warunkach zaobserwować. Przez to, że to, co widzimy, to jedynie fotony dolatujące, strumień światła dolatujący od poszczególnych obiektów, nie jesteśmy w stanie określić, jak daleko jest obiekt. Jeżeli widzimy obiekt bardzo jasny, może to być obiekt dość słaby, ale położony blisko nas, albo bardzo jasny, ale bardzo odległy.
Teraz, jeżeli jesteśmy w stanie zmierzyć odległość do tej gwiazdy, a to właśnie oferuje nam Gaia, możemy powiedzieć, jak tak naprawdę wewnętrznie, jak dużo światła wyświeca ta gwiazda. To jest kluczowe dla całej szeroko pojętej ewolucji gwiazd czy innych obiektów. Dzięki misji Gaia astronomowie uzyskają takie informacje dla miliardów gwiazd w naszej galaktyce. Ale pomiary pozycji obiektów na niebie to zaledwie początek możliwości tego niezwykłego obserwatorium. Patrząc na nocne niebo, może nam się wydawać, że gwiazdy świecą zawsze tak samo. Prawda jest jednak inna. Blask wielu gwiazd zmienia się w bardziej lub mniej regularny sposób. Astronomowie od dawna badają te zmiany. Gaia pozwala jednak przenieść takie obserwacje na zupełnie nowy poziom. Na pokładzie tego kosmicznego obserwatorium znalazło się wiele różnych instrumentów. Kiedy Gaia skanuje niebo, obserwowane obiekty przechodzą kolejno przez wszystkie z nich. Dzięki temu za jednym razem naukowcy otrzymują informacje nie tylko o kierunku, ale także o natężeniu czy barwie światła obserwowanych obiektów. Gaia jest wprawiona w specyficzny ruch. Chodzi o to, żeby Gaia mogła w ciągu 5 lat zaobserwować kilkadziesiąt razy ten sam obiekt. W związku z tym Gaia jest wprawiona w ruch obrotowy, więc najpierw jeden teleskop widzi dany obiekt i potem około 2 godzin później ten sam obiekt jest obserwowany przez drugi teleskop. Gaia jest wprawiona w też taki ruch precesyjny, to podobnie trochę jak nasza Ziemia. W związku z tym ona w ciągu 14 miesięcy, czy tam trochę ponad roku jest w stanie obejrzeć całą Drogę Mleczną. Dla wszystkich zaobserwowanych przez Gaię gwiazd mamy szereg czasowy zmiany jasności gwiazdy, czyli to, jak jasność tej gwiazdy zmienia się w czasie. Czyli na przykład większość gwiazd nic w zasadzie nie robi, jest dosyć płaska, natomiast mamy gwiazdy zmienne takie jak Reliry albo Cefeidy, albo też obiekty tymczasowe, na przykład zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. To jest jeden ze sposobów diagnozy, jaki obiekt obserwujemy. Czy to jest, nie wiem, biały karzeł, czy Reliria, czy czerwony gigant, czy to jest gwiazda na ciągu głównym. Dzięki takim informacjom Gaia już teraz spowodowała przełom w naszej wiedzy o ewolucji gwiazd w Drodze Mlecznej. Aby zrozumieć, jak gwiazdy zmieniają się w czasie swojego życia, astronomowie posługują się tzw. diagramem Hertzsprunga-Russella. Gaia dostarczyła danych, które gruntownie zmieniły jego kształt. Diagram Hertzsprunga-Russella jest to diagram, który pozwala nam zobaczyć gwiazdy na różnych etapach ewolucji. Gwiazdy typu Słońca znajdują się w tak zwanym ciągu głównym. Większość gwiazd tam się znajduje, potem gwiazdy ewoluują w stronę olbrzymów. Białe karły też na tym diagramie się pojawiają. Dzięki znajomości odległości, taka prosta rzecz, jak znamy odległość do gwiazdy, to wiemy, z jaką siłą ona emituje swoje światło. Dzięki temu jesteśmy w stanie na tym diagramie go narysować, tą gwiazdę. Diagram po prostu, to jest prosty dwuwymiarowy diagram, na jednej osi jest temperatura gwiazdy, czyli też kolor, bo tym się objawia temperatura gwiazdy, a na drugiej osi jest jej jasność świecenia. Tylko teraz my możemy tę jasność świecenia sobie skalibrować, czyli możemy podać jej jasność absolutną, tak zwaną, tak jakbyśmy ustawili wszystkie gwiazdy w tej samej odległości. I w ten sposób jesteśmy w stanie prześledzić, co gwiazdy robią tak naprawdę w ciągu swojego życia. Pięknie na tym diagramie zaczęły ukazywać się białe karły, których niedużo było znanych do tej pory. Zaczęto odkrywać różne podrodzaje białych karłów w tym precyzyjnym bardzo diagramie. Im bardziej precyzyjna odległość, tym lepiej określamy światło emitowane przez dany obiekt. Aby w pełni zrozumieć naturę obiektu w Drodze Mlecznej, Gaia dostarcza jeszcze jednego rodzaju informacji. Przyrządy na pokładzie mierzą nie tylko pozycje i zmiany jasności gwiazd. Pozwalają także rozszczepiać ich światło, uzyskując wielobarwne widma. To technika zwana spektroskopią. Jak mówi dr Paweł Zieliński, Gaia będzie prowadzić takie pomiary dla ogromnej liczby gwiazd. Dzięki temu może dostarczyć wielu ciekawych odkryć. Gaia dostarczy bardzo wiele informacji dzięki pomiarom spektroskopowym. Główny instrument, spektrometr RVS, czyli ten spektrometr wysokiej rozdzielczości, służy do pomiarów prędkości radialnych, czyli do pomiarów prędkości wzdłuż linii widzenia do danego obiektu. Działa to na zasadzie efektu Dopplera. W momencie, gdy gwiazda się do nas przybliża, obserwujemy
przesunięcie się linii widmowych w kierunku niebieskim, natomiast gdy się ona oddala od nas, obserwujemy przesunięcie się linii widmowych w kierunku czerwonym. W trakcie trwania realizacji misji Gaia średnio każdy obiekt obserwowany przez sondę będzie miał wykonanych 40 takich pomiarów prędkości radialnych, co pozwoli na sprawdzenie okresowości w tych prędkościach radialnych, czyli czy są jakieś zmiany okresowe. To pozwoliłoby na wykrycie nowych układów podwójnych, układów wielokrotnych gwiazd, czy też pozwoliłoby na wykrycie jakichś innych towarzyszy krążących wokół badanych gwiazd, jak na przykład brązowe karły, czy też planety. Wyjątkowość tego projektu polega na masowości, na liczbie obiektów, które monitoruje Gaia. Gaia skanuje całe niebo, więc dokona pomiaru prędkości radialnych w bardzo wielu obiektom. Docelowo ma to być około 150 milionów gwiazd do 17 wielkości gwiazdowej, czyli tych najbardziej, powiedzmy, najjaśniejszych. Te prędkości radialne będą wykonane z precyzją około kilometra na sekundę, ale dla gwiazd najjaśniejszych ta precyzja będzie znacznie lepsza w setkach metrów na sekundę, co pozwoli na przykład na odkrywanie właśnie brązowych karłów, czy też bardzo masywnych planet pozasłonecznych. Analizując widma, Gaia może dostarczyć także innego rodzaju informacji. Spektroskopia pozwala również na badanie temperatury czy składu chemicznego gwiazd, dając wiedzę o ich pochodzeniu i ewolucji. W zależności od tego, jaki obiekt będziemy obserwować, ilość energii w danym zakresie, czy to niebieskim, czy czerwonym, będzie się różniła. Na przykład gwiazdy chłodniejsze będą wykazywać znacznie silniejszą część czerwoną niż niebieską. I na odwrót, gwiazdy gorętsze wykazują część niebieską jako dominującą. Dzięki tym pomiarom spektroskopowym sonda Gaia dostarczy nam informacji o parametrach fizycznych obserwowanych obiektów, a obserwuje całe niebo, w związku z tym będziemy mieli szczegółowe informacje na temat temperatury efektywnej, przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni danej gwiazdy, metaliczności, czyli zawartości pierwiastków chemicznych, czyli będziemy znać skład chemiczny, jak również prędkości radialnych, które wspólnie z położeniem i ruchami własnymi danej gwiazdy dostarczą nam informacji na temat ruchów przestrzennych w galaktyce, dzięki czemu będziemy w stanie uzyskać informacje na temat struktur w galaktyce, czyli gwiazd, które powstały w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Obserwacje, które wykonuje Gaia, już teraz dostarczają przełomowych odkryć. W 2018 roku opublikowano drugi katalog danych zebranych przez satelitę. Znalazły się w nim pomiary wykonane dla prawie 2 miliardów gwiazd w drodze mlecznej. Ogromna skala i różnorodność danych sprawia, że Gaia znajduje wiele, często bardzo odmiennych zastosowań. Gaia rewolucjonizuje astronomię w tej chwili. Gaia dostarcza tak precyzyjne pomiary. Jest taki obrazek, który pokazuje, jak precyzyjnie Gaia mierzy pozycję. Gdyby monetę 1-eurową umieszczono na Księżycu, Gaia byłaby w stanie zmierzyć rozmiar tej monety. Także to jest podstawowy produkt Gai, ale dla tych miliardów gwiazd zostały wykonane właśnie pomiary pozycji, ruchów własnych i to zostało udostępnione astronomom. To tak naprawdę jest też rewolucją w pewnym sensie o myśleniu o misjach kosmicznych i o danych, które są przez te misje zbierane. ESA zdecydowało od razu od początku, że dane będą upublicznione dla wszystkich rzeczy. Tak naprawdę większość rzeczy, które są teraz publikowane, to w ogóle nie śniły się nawet tym ludziom, którzy tą Gaię zaprojektowali. Gaia została przeznaczona do tego prostego celu zmierzenia odległości, a naukowcy wyciągają z tego niesamowite rzeczy. Znając odległości gwiazd, jesteśmy w stanie dużo precyzyjniej rozumieć w ogóle, co się dzieje w gwiazdach.
To jest taki podstawowy cel. Ale jesteśmy też w stanie zbadać strukturę naszej galaktyki. Wiemy, gdzie są ramiona spiralne, jak te ramiona się poruszają, jaki kształt ma nasza galaktyka w ogóle, gdzie w naszej galaktyce znajduje się ciemna materia, gdzie jest jej mniej, gdzie jest jej więcej, gdzie są ślady po starych galaktykach, które zostały przez naszą galaktykę rozerwane. Taki kanibalizm galaktyczny to jest bardzo, bardzo teraz silny wątek w badaniu naszej galaktyki. Są też badane czarne dziury w układach podwójnych na przykład. To jest też wątek bardzo mnie osobiście interesujący. Znając odległości, znowuż jesteśmy w stanie lepiej rozumieć, co się dzieje w tych obiektach, które nie świecą, których Gaia też oczywiście nie widzi. Pomiary mikrosoczewkowania astrometrycznego to jest nasz flagowy wątek tutaj w Warszawie, który chcemy wykorzystać do znajdywania niewidocznych obiektów soczewkujących na przykład. Ta lista jest bardzo długa, nie jestem w stanie nawet całej jej przytoczyć. Niedawno szef naukowy ESA powiedział, że Gaia jest najbardziej udaną misją ESA z największymi osiągnięciami, jeśli chodzi, mierząc ilości publikacji, ilości odkryć, więc jest to największy sukces Europejskiej Agencji Kosmicznej do tej pory. Lista odkryć, które ma na koncie Gaia, jest bardzo długa i niezwykle bogata. Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej pozwala badać nie tylko gwiazdy. Gaia odkryła także setki tysięcy nowych planetoid w Układzie Słonecznym, w tym takie, które mogłyby znaleźć się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Z drugiej strony, obserwacje z satelity służą także do badania kwazarów, najodleglejszych obiektów we wszechświecie. Ze względu na gigantyczną odległość pozostają one nieruchome na niebie i mogą stanowić precyzyjny układ odniesienia dla pozostałych pomiarów sondy Gaia. Polscy naukowcy mogą brać udział w tych niezwykłych badaniach dzięki temu, że w 2012 roku staliśmy się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gaia nadal skanuje niebo, dostarczając coraz dokładniejszych pomiarów dla miliardów obiektów w drodze mlecznej, pozwalając nam coraz lepiej rozumieć nasze kosmiczne otoczenie. To niezwykłe, jak wiele bardzo różnych zagadek może pomóc nam rozwikłać Gaia. Ja bardzo się cieszę, że aktywny udział w tej przełomowej misji biorą także Polacy i z niecierpliwością czekam na kolejne wyniki. Na pewno opowiemy o nich jeszcze w Astronarium. A dziś dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.